Cześć, witajcie! Dzisiaj przedstawię Wam prawidłowy sposób uruchomienia małych agregatów malarskich na przykładzie modelu WT20i. Zapraszam do oglądania. Przed uruchomieniem agregatu malarskiego należy zamontować wszystkie niezbędne i bardzo pomocne elementy wyposażenia. Do tego przydatne będą dołączone do zestawu narzędzia. Zaczynamy od przykręcenia do nóżki agregatu ociekacza do farby. Następnie do nypla wystającego z kolektora ciśnieniowego przykręcamy wąż malarski. Przed podłączeniem pistoletu malarskiego sprawdzamy, czy w rękojeściu znajduje się filtr paruszkowy wraz ze sprężynką. Ich obecność jest konieczna do prawidłowego filtrowania farby. Po weryfikacji można skręcić ze sobą pistolet i wąż. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie pierwszego zaworu kulowego. Zalecamy, by przed użyciem agregatu delikatnie poruszyć palcem kuleczkę znajdującą się w kielichu, ponieważ mogła się ona zakleić i uniemożliwić zaciągnięcie farby do układu. Przed pracą agregatem należy zaaplikować kilka kropel oleju od góry tłoka w celu smarowania pompy w trakcie pracy. Następną czynnością jest założenie i dokręcenie na pompie rury zasysającej farbę. Urządzenie włączamy do prądu. Pierwsze uruchomienie wykonujemy przy użyciu czystej wody. Rurę zasysającą wraz z rurą przelewową wkładamy do wiadra z wodą. Przełącznik rodzaju pracy ustawiamy w tryb czyszczenia, a następnie włączamy agregat na przycisku. Zwiększamy ciśnienie do maksimum. Rura zasysająca zaciąga wodę i w pierwszej kolejności wypycha powietrze z układu. Stąd też pojawiające się bąbelki w wiadrze z wodą. Po chwili one znikają i z rury przelewowej wypływa już woda. Jeżeli bąbelki by się nie pojawiły, to by oznaczało, że nie ma przepływu. W takiej sytuacji urządzenie nie powinno pracować dłużej niż minutę. Należy się wtedy z nami skontaktować. Wyłączamy urządzenie. Przełącznik rodzaju pracy ustawiamy w tryb malowania. Ciśnienie zmniejszamy mniej więcej o połowę. Ponownie włączamy agregat. Delikatnie zwiększamy ciśnienie. Agregat słyszalnie nabije ciśnienie i zatrzyma się w miejscu. Przygotowujemy wiadro z farbą. Zalecamy, by przed użyciem farby przelać ją przez sito malarskie, żeby przefiltrować możliwie jak najwięcej zanieczyszczeń. Do wiadra z farbą przekładamy rurę zasysającą. Przełącznik rodzaju pracy ustawiamy w tryb czyszczenia. Agregat malarski zaczyna zaciągać farbę, która wypycha znajdującą się w układzie wodę. Czekamy, aż przez rurę przelewową zacznie wypływać farba. Wtedy zmniejszamy całkowicie ciśnienie. Naciskamy spust pistoletu, a następnie ustawiamy przełącznik rodzaju pracy na tryb malowania. Zwiększamy ciśnienie. Ponownie czekamy tak długo, aż z węża zacznie wypływać sama farba. W tym momencie należy zmniejszyć ciśnienie na potencjometrze, a następnie zwolnić uchwyt pistoletu. Gdy urządzenie jest uruchomione i wszystkie przepływy działają prawidłowo, możemy przystąpić do zamontowania dyszy malarskiej. W tym celu należy najpierw zadbać o własne bezpieczeństwo i ustawić przełącznik rodzaju pracy w trybie czyszczenia, żeby upuścić ciśnienie, a następnie wyłączyć agregat. Do zamontowania dyszy potrzebujemy wspomnianej dyszy wraz z uszczelką. Jest ona niezbędna do prawidłowego działania całego układu. Te dwa elementy należy osadzić w osłonie dyszy. Zaczynamy od włożenia uszczelki w taki sposób, by półokrągłe wytłoczenie znajdowało się od strony dyszy, a gumowe uszczelnienie od strony pistoletu. Później wkładamy dyszę pod kątem 90 stopni względem kierunku malowania, a następnie przekręcamy strzałką w stronę natyskiwania farby. Skompletowaną osłonę dyszy przekręcamy do pistoletu. Tak przygotowany agregat jest gotowy do pracy. Jeśli film się spodobał, nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału oraz zostawieniu łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.